Cześć moi drodzy, witam Was z Moskwy. Jestem dzisiaj z Walentynem. Siema. Walentyn mówi świetnie po polsku, ale jest Rosjaninem. Może domyślacie się także po imieniu, bo w Polsce chyba to rzadkie imię, Walentyn. W Polsce tak, to jest rzadko. No, to Aha. rzadkie imię to jest. I generalnie napisałeś do mnie niedawno na kanale, Uważaj. zaproponowałeś, żebyśmy się spotkali. Może przejdziemy tutaj, ok? Okej, chodźmy tutaj. Żebyśmy porozmawiali. I tak tutaj się znalazłem w Twojej okolicy i mamy taki plan na ten odcinek, że mniej więcej mi pokażesz, w jakich okolicach mieszkasz, potem pójdziemy do parku. Ja mam do Ciebie naturalnie bardzo dużo pytań Okej. i tak to rozpoczniemy. Gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy niedaleko metro Schodnienskaja. Aha. To jest Tuszyno-Siewerna dzielnica. I to jest no, zachód, tak? Zachód Moskwy. Tak, to jest bardziej zachód Moskwy, nie? Taka sypialniana dzielnica, rozumiem. Tak jest, tak jest. To jest trochę dalej od centrum Moskwy. Wchodzimy w takie trochę zaułki. Tak Tutaj jest. jesteśmy za sklepem. Bloki w podobnym tutaj niedaleko mieszkasz. Wysokie takie, nie wiem, 20 pięter. No koło tak, 20 pięter to jest, no. I tak, ty tutaj mieszkasz od jakiego czasu? Od 1,5 roku. Od 1,5 roku. A zacznijmy generalnie od Twojej historii, bo Ty się urodziłeś w Polsce? W Polsce, w Warszawie Aha. się urodziłem w 1996 roku. Aha. I przez 13 lat mieszkałem w Polsce. Skończyłem podstawówkę. I potem moi rodzice, oni są Rosjanami, postanowili się wyprowadzić do Moskwy. Aha. Czyli nawet jakby Ty przez większą część, no pierwszą przynajmniej swojego życia żyłeś tylko i wyłącznie w Polsce, Tak, nie? tylko w Polsce. W polskim środowisku. Tak jest. Mieszkaliśmy, dużo miast zmieniliśmy. Warszawa, był Lublin, był Sopot, był Radom, Aha. okej. Kozienice były. Było sporo miast zmieniliśmy. Przez to, że rodzice często zmieniali po prostu pracę, nie? A możesz powiedzieć, czym się zajmowali albo zajmują? Moi rodzice ogólnie pracują całe życie z końmi wyścigowymi, więc oni całe swoje życie poświęcili pracy z końmi, nie? Ale to dlatego też pojechali do Polski, bo tam mieli takie możliwości związane z końmi właśnie? Wiesz co, był jeden gościu, który w latach 90. po prostu, mój tata dostał propozycję Aha. od polskiej stajni, powiedzmy tak, nie? Aha. okej. Pracy, więc moja rodzina postanowiła się wyprowadzić do Polski, nie? W lata 90. Początek lat. Czy po prostu tak się złożyło, że ktoś tam znajomy zaproponował i tak, Tak to się jest. potoczyło. Ty tam się urodziłeś. Tak jest. A masz też rodzeństwo? Tak, mam brata starszego. I on też w Polsce się urodził, czy? Nie, on się urodził na południu kraju, w Rosji. Aha. I się przeprowadził wtedy z rodzicami do Polski, kiedy miał 12 albo 13 lat, jakoś tak. Aha. Ja w ogóle się zastanawiam, jak z Tobą rozmawiam, czy w ogóle da się u Ciebie zauważyć jakiś akcent, na przykład rosyjski. No nie wiem, ciekaw jestem, co Wy napiszecie, ja tego jakby nie wyczuwam, tak? I to był Twój jakby, no, główny język, tak? No tak, bo Ale Ty, zaczekaj, jeszcze jedno pytanie, bo Okej. Ty w domu rozmawiałeś w jakim języku z rodzicami? tylko po polsku. Rodzice między sobą trochę po rosyjsku, to wiesz, taki mieszany język, polsko-rosyjski, Żeby nie? się po prostu dogadać, No tak? tak, a ze mną tylko po polsku, no bo ja rosyjski ogólnie zero, nie rozmawiałem, trochę rozumiałem, ale mówić okej. nie mówiłem po rosyjsku, nie? Tutaj przy okazji, tak, my idziemy w jakąś Możemy na taką lewo. stronę, widzę, że takie osiedle zamknięte, Tak jest, to jest takie ładniejsze. bardziej Aha. luksusowe niby, nie? Aha. Mijamy te blokowiska szare. Teraz wracając do języków, rodzice nie mieli takiego podejścia, że no jesteśmy Rosjanami, ty powinieneś jakby tą edukację od samego dzieciństwa. Wiesz co, nie, oni nie mieli takiego podejścia, po prostu, wiesz, chodziłem tam do szkoły, do przedszkola, zawsze było po polsku, nie? Rozmawialiśmy Aha. ze sobą, nie? Z rodzicami, z bratem. A ciekawe, ciekawe. Brat mój też bardzo dobrze rozmawia po polsku. Aha. Więc... Czyli wy żyliście powiedzmy takim generalnie polskim życiem. Tak naprawdę jest. trudno było też pewnie poznać, że to jesteście Rosjanami. Wy tam tego też nie ukrywaliście, bo Wiesz co, jakby... to było bardziej, ludzie poznawali po imieniu, nie? Na przykład Aha. Walenty, mój brat Dmitrij, okej. no mama Natalia, tata No, bardziej taki międzynarodowy, Natalia. Michał, nie? Aha, Michał, no ale to Michał. też Michał, tak? Tak jest. No z kolei od czego zaczęliśmy, że Walentyna jakby... Nie wiem, spotkałeś Polaka Walentyna? Polaka szczerze nie. Nigdy nie spotkałeś. Nie.
Chociaż to wiadomo, walentynki są to też takie imię w kulturze jakieś takie No tak. popularne. Ale nigdy jakoś nie spotykałem. Okej, czyli żyłeś po prostu w polskim środowisku, trochę podróżowaliście, Tak ty tam jest. zmieniałeś też kolegów, tak? Bo to jakby No tak, różne miejsca. no zmieniłem tam, wiesz, dwie szkoły. Najpierw uczyłem się w Radomiu, Aha, a potem przeprowadziliśmy się do Kozienic Aha. i tam się uczyłem przez 2 albo 3 lata, już nie pamiętam. aha, okej. I dla ciebie te przejażdżki po Polsce, ty jakby zwracałeś na to uwagę, że to różne miejsca, Wiesz że... co, najpierw jak byłem młodszy, tam na przykład miałem tam, nie wiem, z 5, 6, 7 lat, jakoś to nie zauważałem. A potem jak miałem około 10 lat, to wiesz, traci się na przykład znajomych, No no to tak. tak trochę stresu było, nie? Przez to, że wyprowadzasz się do innego miejsca, nie znasz tam ogólnie ludzi, nie znasz tam okolice, no to trochę, wiesz... No koledzy od był- początku wszystko i jakby... Tak różne... jest, No tak. można powiedzieć, dlatego miałem trochę A były takie stresu. sytuacje, że tam w dzieciństwie gdzieś tam grając w piłkę, że coś zauważali, że jesteś Rosjanin i takie trochę śmieszki Oczywiście, miałem Aha. przecież ksywę, no normalnie Rusek, nie? No okej. wiadomo, jaką bym mógł mieć jeszcze ksywę, nie? Jeżeli jestem z Rosji. Ale nie obrażałem się na to, nie? No, To jak było dla to- mnie Jak to okej. każdy zawsze miał taką łatkę, trochę takie, No tak. żeby takie przyzwisko, prawda, jakoś No. w ten sposób. No. Aha. A ty przyjeżdżałeś w tym czasie na przykład do jakiejś rodziny, do dziadków w Rosji? Czy ty Wiesz miałeś co, kontakt tutaj z... Do Rosji przyjeżdżaliśmy z rodzicami tylko po wizę, Aha. bo no, mamy tylko paszporty rosyjskie, nie? I co roku, czy tam nie pamiętam, czy co 2 lata, przyjeżdżaliśmy do Moskwy po wizę. No to A- dosyć często, tak? No tak. Ale na chwilę. No tam dosłownie może na tydzień, może na 2. I potem znowu wracaliśmy do Polski. A jakoś na przykład dziadkowie to... Wiesz co, Rodziny, jakoś wujkowie. dziadka po stronie mojej mamy i babcie, po stronie mojej mamy nigdy nie wziąłem. Aha, Nie, bo tak nie zdążyłem, nie? aha. A po stronie mojego taty widziałem może, nie wiem, z 5 razy babcię i dziadka, nie? Niezbyt dużo, Mhm. niezbyt często. Rozumiem, czyli żyjecie w Polsce i rozumiem, że z powodu pewnie rodziców, tak? Pojechaliście do Rosji, bo trudno powiedzieć, że wróciliście, tak? Bo to jakby zmieniliście miejsce zamieszkania, tak? No tak. Wiesz co, tam była taka sytuacja, ogólnie ten kryzys, tam 2007, 2008, 2009 rok, nie? I mojemu tacie też była propozycja pracy w Moskwie, no to on Aha. podjął decyzję, że lepiej będzie, jeżeli przeprowadzimy się do Moskwy, nie? Aha, Więc jakoś tak. okej. I też jakby to było związane z tym samym, jakby z końmi, z Tak tymi jest, tak. możliwościami. Całe życie, no to było związane z końmi, nie? Praca moich rodziców. Aha. No i tutaj zaczyna się, myślę, bardzo ciekawy moment twojego zmiany w ogóle kraju, gdzie mieszkasz i też poniekąd obcego kraju, bo nie jesteś przyzwyczajony, ale Oczywiście. twojej ojczyzny jakby nie było. No tak. Względem, pod względem paszportu, narodowości, rodziców. I jak ci było, tak? Bo przyjechałeś chyba do dużego miasta z takiego też polskiego średniego, tak? No tak, to Niedużego. wiesz co, to było najpierw bardzo ciężko, bo słabo rozumiałem ogólnie rosyjski język, nie? Mówić to w ogóle prawie nie mówiłem, tam jakieś może podobne słowa, nie wiem, tam małako, mleko, nie? Aha, Okno, okno, tylko miałem taki akcent taki dosyć mocny, nie? aha. Przez pierwsze może, nie wiem, tam 1,5, może 2 lata, jakoś aha, tak. Aha. Więc dosyć ciężko, no to była taka adaptacja tego, jak się przeprowadziliśmy, nie? No tak, do komunikacja. Moskwy. Tak jest. Miałeś już pewne, wtedy 13 lat, więc większość spraw to twoi rodzice załatwiali wokół ciebie. Tak jest. Jakby to nie musiałeś, tylko najważniejsze dla ciebie było, żeby tam koledzy... Oczywiście pewnie- tak, kolegów jakichś znaleźć na osiedlu, gdzie mieszkaliśmy, nie? Przez dłuższy czas oczywiście oni, wiesz, nie mogli zrozumieć, dlaczego ja nie rozumiem i nie mówię po rosyjsku, nie? Dla nich to był taki szok i oni mogli zrozumieć, co to jest jakiś dziwny akcent. Skąd on jest, ten Ale z gościu? drugiej strony tutaj też w Moskwie chyba zawsze było wiele narodowości, że tam Wiele jacyś narodowości. Armianie, Tak jest, ale prawda? większość to jest Azerowie. ludzi Armianie, Azerbejdżan, Gruzja, Tadżykistan, Uzbekistan, nie? To jest takie norma, a że jakiś gościu przyjechał z Polski, no to był dla nich szok taki, nie? Okej. Że jakiś gość tam z Europy przyjechał na przykład, nie? Aha. To było aha. dla nich takie wow. I wtedy z kolei miałeś ksywę Polak, pewnie. Tak jest, tak jest, Tak? tak jest, tak. Polak, Okej. Poliak. To zawsze ten obcy, tak? No, Jakby w no, jakimś no, tam no. sensie znowu kolejnej łatki. No, I ty jakoś mówiłeś rodzicom, że na przykład ci się to nie podoba, czy tam jakoś...
Wiesz co, jakoś to trzymałem bardziej w sobie, nie jestem takim człowiekiem, który tam, nie wiem, pójdzie coś tam, będzie się żałował, tam Aha. mamie czy tam tasie, nie, jakoś to w sobie trzymałem. Aha. A jak Bardziej. twój brat, bo ono ile lat jest starszy od ciebie? Na 13 lat on jest starszy. A, czy on miał już 20, znaczy on w ogóle już też z wami się przeniósł z Polski, Tak, czy on jak się to było? przeprowadził też z nami, tak jest. Aha, to już prawie on miał 20 kilka lat, tak? No 26? tak, no 26, 27 jakoś tak, Aha. no. A jak dla niego było? To też ciekawe, jakby z tej strony bardziej starszej. Tak? Wiesz co, on doskonale i po polsku samego rozmawiał, tak jest, po rosyjsku, więc dla niego to, mi się wydaje, to nie był jakiś problem taki duży, nie? Aha. Żeby jakoś to złapać, tą komunikację, czy w pracy, czy tam z kumplami, nie? Aha. Dla niego to nie było jakieś takie wow. Okej, czyli no, bo on był tutaj wcześniej się urodził, też z językiem miał kontakt. Tak jest, chodził do szkoły rosyjskiej normalnie. Aha. A i wy mieszkaliście przez ten cały czas właśnie w Moskwie, czy też w jakiś sposób trochę krążyliście? Wiesz co, było tak, że przez 3 lata, w ciągu 3 lat mieszkaliśmy co pół roku w Moskwie i potem wyjeżdżaliśmy na południe kraju, Krasnodarski kraj. Aha. Tam mieszkaliśmy przez pół roku, nie? I tak w ciągu 3 lat to się zmieniało. Pół roku w Moskwie, pół roku tam to było. Aha, okej. I też trochę jeździłeś. I jak w ogóle, jakie wrażenie miałeś, już bez znaczenia na język, tak? Jak ludzie mieszkają, jak się zachowują? Czy ty zauważałeś jakieś takie różnice? Wiesz co, byłem w szoku normalnie, że na przykład jeżeli to porównać Kozienicę między Moskwą, no to wiadomo, Moskwa to jest jakieś mrowisko normalnie. No tak. Wchodzisz do metra i ludzie tam chodzą, na drogach jest tyle samochodów. Byłem po prostu w szoku, jak to jest ogólnie możliwe, że jest taka droga 6-pasowa, nie? Okej. To jest takie wow. To wielkość jakby cię Tak trochę- jest, tak jest. I byłem po prostu zszokowany, jak to ogólnie to jest możliwe, że tak ludzie żyją, nie? Aha. No tak, bo nawet Warszawa, czy te największe polskie miasta, one też jakby no, są kilkukrotnie mniejsze od No Moskwy. tak, no tak. Czyli to zauważałeś. A pod Tak względem jakby takim zachowania, czy nie wiem, no czegokolwiek innego. Wiesz co, Czy dla Ciebie to nie miało aż takiego? aż takiego to nie było jakiejś takiej dużej różnicy. Może była, wiesz co, różnica między Moskwą, jak ludzie mieszkają w Moskwie i jak ludzie mieszkają tam na południu kraju, nie? To była taka, no powiedzmy tak, przepaść, Okej. nie? To jest, A pod jakim względem? pod Właśnie? jakim względem, wiesz co, ogólnie nawet to, jak ludzie chodzą normalnie po ulicy, nie? Ludzie tam na przykład, to dla nich wyjść z domu i pójść sobie w klapkach, to jest A, okej. Czyli luz większy Tak, taki. no to jest, tam był bardziej luz, taka może powiedzmy nawet wieś, taka wiocha, nie? I byłem taka przepaść normalnie, taka duża była między Moskwą i tamtym miejscem, gdzie my mieszkaliśmy. Aha. A Ty jakoś tęskniłeś za Polską, za kolegami, za tak jest. językiem? Tak? Tak Czy- jest, wiesz co, miałem, no i mam nawet teraz profil na Facebooku, jakoś tam pisaliśmy, nie? Do siebie, jak tam, co tam, jak tam, może czy wrócić do Polski, nie? Przez jakieś może, nie wiem, tam 2-3 lata, nie? Utrzymaliśmy kontakt między sobą, nie? Ale potem Ze jakoś, znajomymi, no tak. no tak, potem to się już jakoś Jakby z czasem oberwało. zatarło. Zmarło śmiercią naturalną, No powiedzmy tak, z czasem to wszystko się zmienia. Tak Tutaj jest. pokażę, bo dochodzimy w stronę parku, tutaj jest taki zalew, tak? Czy Tak jest. zaraz pójdziemy w tą stronę. Tutaj jesteśmy właśnie bliżej metra, tu centrum handlowe, jakieś takie wyższe budynki. Nie wiem, gdzie jest wejście. Tutaj czy jeszcze Tam do dalej, przodu, tam do dalej przodu będzie pójdziemy. wejście. Okej, no to wszystko jest bardzo ciekawe i jakby, no, jak z Twoim językiem, jak szybko Ty mogłeś się wtopić i dogadywać. Wiesz i... co, przez może pół roku zacząłem większość ludzi tak, rozumiałem już ludzi, nie? Jeżeli na przykład ktoś szybko mówił, no to jeszcze nie. Na przykład coś tam, proszę jeszcze raz, niech Pan A, to powtórzy. Ty na miałeś przykład, tak, nie? że nie to, że samemu nie mówisz, to jeszcze na samym początku w ogóle nie rozumiałeś ludzi. Tak jest, tak jest. Mimo, że tam rodzice ze sobą rozmawiali po rosyjsku, ale to Ci Tak nie jest, pomogło. ale słabo było Aha. z tym, nie? W ciągu pół roku gdzieś tak już zacząłem większość rozumieć, a rozmawiać, no tak nie wiem, może po roku przebywania w Rosji, to wtedy już zacząłem jakoś rozmawiać z takim akcentem mocnym. A wtedy w Rosji Wy z rodzicami dalej rozmawialiście po polsku? Między sobą? Z przyzwyczajenia? Ja do nich po polsku, oni Aha. między sobą po rosyjsku. A do Ciebie mówili też po polsku? Czy... To już było taki język łamany, bardziej okej. rosyjsko-polski. nie? Okej. A teraz jak mówicie? Po rosyjsku? Po pewnie, rosyjsku, Tylko teraz wyłącznie. Jakby z czasem stopniowo. Tak jest, Pewnie to trochę zajęło teraz i- już tylko po rosyjsku. No tak, bo to jakby też by było dziwne, jakbyście trzymali się tylko polskiego.
No i po jakimś czasie po rosyjsku zacząłeś mówić i Tak tutaj jest. zacząłeś funkcjonować. I z czasem, no jak to było? Jeździliście czasem do Polski, czy już nie było potrzeby? Wiesz co, nie jeździliśmy do Polski, tylko wiesz co, mój brat się wyprowadził ogólnie, wrócił do Polski, bo on miał dziewczynę. Aha, On przyjechał do Moskwy z dziewczyną swoją, z Polką aha, i potem, chyba to było 2014 rok, no to wtedy on się z nią wyprowadził do Polski, do Warszawy i do tej pory mieszka w Polsce. aha, okej. No to tak część rodziny została. A ty potem jeździłeś, czy przez długi czas nie jeździłeś? Wiesz co, spróbowałem wrócić do Polski w 2022 roku i przez rok mieszkałem w Polsce. I w 2023, powiedzmy tak jeszcze raz, to już był mój wybór, nie, wrócić do Moskwy. A to poczekaj jeszcze, powiedz, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się, bo to znowu po iluś tam latach w Rosji, tak? Dlaczego zdecydowałeś się Wiesz pojechać do co, Polski? po prostu była taka szansa. Ogólnie zawsze chciałem wrócić, chociaż spróbować. A dlaczego? Tęskniłem, nie wiem, jakoś myślałem, czułem, że wiesz, że to Polska po prostu jest mój kraj, nie? Wiadomo, że ja się tam urodziłem, to nie jest dla mnie obcy kraj, to nie jest dla mnie obcy język, więc po prostu tak chciałem, nie? Chciałem spróbować. Aha. Więc w 2022 Znaczy roku... nie miałeś konkretnie jakichś planów, ale po prostu cię jakoś ciągnęło, tak? Tak jest, tak Po jest, tak prostu, jest, tak? tak jest, tak. Mhm. A miałeś jakieś wyobrażenie, co będziesz robił i czym się zajmował? Wiesz co, to wszystko było związane tak samo z końmi, Aha. jak i w Moskwie. Pracuję jako podkuwacz koni, kowal. Aha, no to też wiem, ale to jest też ciekawy bardzo Okej, wątek. no tak, i oczywiście to samo chciałem robić w Polsce Aha, z jednym fajnym gościem Polakiem, który też tam pracuje jako kowal. I napisałem mu na Facebooka, czy mógłbym z Tobą jakoś spróbować pracować, nie? Jako pomocnik, pomagier Mhm. i tak dalej, nie? No to on się zgodził. Wtedy akurat jeszcze miałem wizę polską. Aha. Przyjechałem do Polski, podałem o, to może dokument. chodźmy w tą stronę, tutaj w stronę Okej. wody. Wtedy podałem te dokumenty na kartę pobytu, Aha, nie? No i w ciągu roku tam w Polsce mieszkałem. aha. Nie, Ale to- wróciłeś. Tak, wróciłem po roku tam. Dlaczego? Wiesz co, bardzo trudna jest w Polsce ogólnie legalizacja obcokrajowców, nie? Przez te wszystkie różne dokumenty. Mimo wszystko to, że się tam Czy rodzi... może to dla Ciebie było trudne, bo to jakby Ty patrzysz ze swojej perspektywy. No Też. tak, oczywiście, mówię Aha. tylko ze swojej perspektywy, jak to było, że czułem, że to jakoś to jest dla mnie, nie wiem, trudne, nie czuję się jak w swoim, wiesz, jak ryba w wodzie, nie? A, zaczęło Ci to jakby przeszkadzać. Tak Ty jest. Myślałeś, że jakby z otwartymi rękami. No tak, Jakby- no tak. A to, Wiesz, jakbym może miał tam, nie wiem, paszport polski, to było dla mnie dużo łatwiej. no tak. Po prostu się jakoś to połączyć się z społeczeństwem, nie? Jakoś to, bym się czuł jak ryba w wodzie, nie? Aha. A dla mnie to było dosyć, nie wiem, trudne, ta legalizacja, załatwić te wszystkie papierkowe sprawy, nie? Aha, Tobie to zaczęło przeszkadzać, ale w sumie to jest też możliwe, tak? To jest jak możliwe, człowiek to jest jakby- możliwe, tak jest, oczywiście. Aha. To nie A- przeszkadza. A pod względem, nie wiem, jak przyjechałeś po kilku latach, czy jak ludzie Cię odbierali, bo jesteś Rosjaninem, ale świetnie mówisz po polsku, czy jak Wiesz, tutaj właśnie wiesz reagowali? co, na przykład to było w urzędzie taka fajna sprawa, bo byłem ogólnie, to się nazywa nie adwokat, tylko ten, który pomaga Jakiś prawnik, tak? prawnik, Aha. prawnik dla cudzoziemców, nie? I przyjechałem z nim do urzędu, po prostu złożyć te wszystkie dokumenty, tam mówię do pani, która tam to wszystko odebrała, te dokumenty. Dzień dobry, tutaj gadu. I ona, jak pan świetnie mówi po polsku, przecież pan jest z Bo ona Rosjaninem. widziała najpierw, że jesteś... Że, no zobaczyła paszport rosyjski i tak się spytała, dlaczego pan tak świetnie po polsku mówi? A ja powiem, urodziłem się w Polsce. Aha, to wiadomo. Aha, czyli też jakby rzadki przypadek, tak? Tak jest. Mimo dla osoby, która w ogóle ma kontakt z Rosjanami, z obcokrajowcami, No tak. to też nie taki spotykany, Ona tak? się zdziwiała i ludzie ogólnie byli zdziwieni, skąd tak świetnie rozmawiam po polsku, nie? Aha, I byli zdziwieni, nie? aha, Więc jakoś tak. aha, no ciekawe, tak? I pomieszkałeś i generalnie wróciłeś. A Polska jakby się zmieniła przez ten czas? Coś zauważyłeś? Wiesz co, tak, się sporo zmieniło w Polsce. Na przykład bardzo super są teraz drogi w Polsce.
Normalnie jak w A. Niemczech może nawet są jeszcze lepsze, nie? Ogólnie dużo się Bo zmieniło. pamiętałeś te dziurawe, tak? Tak jest, takie wąskie, bardzo drogi, bardzo niebezpieczne, a teraz są normalnie takie autostrady, Infrastruktura, że tak, wow, no, generalnie. tak jest, tak jest. A coś jeszcze? Tak. Jeżeli coś sobie przypomnę, żeby takie było mega wow, to wrócimy, nie? Okej, jasne. To tak na szybko właśnie te drogi. A miałeś takie sytuacje, że ktoś reagował, no mówiliśmy o tym wcześniej, że jesteś Rosjaninem w dzieciństwie, tak? Że koledzy Rusek, tak? Tak A jest. potem jak już jako dorosły człowiek zauważałeś czasem jakąś reakcję, czy pozytywną, czy negatywną? Wiesz właśnie? co, tylko było od Polaków, tylko była zawsze pozytywna reakcja. Jedyne Aha. co było negatywne to tylko od Ukraińców. Aha. I tylko przez to, że tam jeździłem normalnie samochodem z rosyjskimi rejestracjami, nie? A, Na przykład... na co dzień się tak poruszałeś po polsku? Tak jest. I Aha. na przykład jadę sobie do galerii, gościu mnie wyprzedza na samochodem, tam była rejestracja ukraińska, no na przykład faki mi pokazywali, czy Aha. tam coś tam No nagrywali. tak, oni też jakby w swój sposób reagowali, Tak tak? jest. I jakby ty też pewnie to rozumiałeś. No w jakiś tam sposób. oczywiście, ja ich Jakby też reakcja. mogę zrozumieć. Tutaj widzimy ta promenada, część jest zamknięta. Chyba możemy przejść, ten gościu A, teraz okej. przeszedł, wiesz? Dobra, to tutaj. Czyli takie rzadkie jakieś, no, takie momenty, tak? No się tak, zdarzały. to było bardzo rzadko. A ty też ich Polaków czy osoby jakoś ciekawiłeś tą swoją niezwykłą historią, że jesteś Rosjaninem, który tak świetnie mówi po polsku, że oni jakby chcieli z tobą rozmawiać, mieli jakieś pytania. Wiesz co, tak, dużo było ludzi na przykład w polskich tych stajniach, gdzie pracowaliśmy z moim majstrem, nie? Się pytali, skąd jesteś, dlaczego przyjechałeś, dlaczego teraz, skąd tak znasz dobrze polski język i tak dalej, nie? Dużo było osób, które się po prostu interesowali no, moją personą, powiedzmy Aha. tak, nie? Mhm. Bardziej tam od strony życia, czy jakieś, nie wiem, czy pytania o jakieś Na historię? wszystko, na temat historii, na Czy temat jakichś poglądów politycznych? mojego życia, na temat polityki rosyjskiej czy polskiej, co Rosjanie myślą o Polakach, Aha. nie? Co tam jest na przykład w mediach rosyjskich, to A, ich bardzo ciekawało. No ja widzę to na swoim kanale po komentarzach, że w Rosji ludzi bardzo to interesuje, właśnie stosunek do Polaków, tak? Między innymi. Tak jest, tak samo i tutaj moi znajomi się interesowali, jak tam w Polsce, czy tam czy Polacy ciebie albo Ukraińcy nie pobili cię, nie? Aha. Czy jest tam bezpiecznie, jak tam w kraju NATO się mieszka, nie? Też dużo było pytań na ten temat ogólnie. Aha, no ciekawe to wszystko. Okej. I ty wszedłeś w stronę zawodowo, tak? Ty wszedłeś w stronę właśnie też profesji, którą nauczyli ci rodzice. Mój wujek, A, bo mój wujek aha. jest kowalem koni też, a moi rodzice ogólnie po prostu pracują jako trenerzy koni, nie? Aha. To jest tak samo przy koniach, tylko no trochę inny, tak powiedzmy, rozdział, nie, tego. Aha. I ty na co dzień się tym zajmujesz, że właśnie ty pracujesz w jakiejś konkretnej jednej stajni? Wiesz co, Czy- to jest, ja mam taki, powiedzmy tak, mobilny warsztat w samochodzie, nie? I mam swoich klientów. Po prostu jeżdżę do różnych stajni, te stajnie są porozrzucane w różnych miejscowościach moskiewskiego obwodu. Aha. I może nie codziennie jeżdżę, nie, ale tak w tygodniu może, nie wiem, 4 dni na pewno jeżdżę do różnych stajni, do swoich stałych klientów. Aha, w ten sposób. I to też jakby może się kojarzy, że kowal taka to jest dosyć fizyczna, ciężka, prosta, komuś może się wydawać, ale teraz w dzisiejszych czasach też, tak mi się wydaje, posiadanie koni, stadniny to bardziej to są majętne osoby, tak mi się wydaje. I No. też jakby ten fach chyba też jest taki, trochę się ginie, tak? Troszeczkę, czy jak to wygląda? No tak, na pewno to nie jest tanio, nie? Żeby mieć swojego konia i utrzymać go. Wiadomo, że są różne stajnie. Można na przykład nie wiem, oddać kasę miesięcznie na konia koło, nie wiem, tam 1000 euro, a można, nie wiem, tam ze 300 euro, Aha. nie? To jest też, różne są stajnie, różnego poziomu, więc jakoś tak. A na temat tej profesji, no tak, dosyć rzadko teraz ktoś młody wchodzi na ten rynek, powiedzmy tak.
większość osób jest takiego, wiesz, no tak po 40 na pewno ludzie Aha. mają, nie? W tej profesji u nas. A, czyli też takich młodych, bo ile ty masz lat teraz? 29. A, 29, Tak no to jest. tak, to jest rzadkość, ale to jest taka normalnie teraz praca, jakby nie przeżywasz, no normalnie można się utrzymać, tak? Tak jest, tak jest. I cieszysz się, że masz taką profesję, tak? Pewnie. Tak, tak. Ja bardzo, bardzo, wiesz, lubię tą profesję. Mi się ona podoba. Podoba mi się, że mogę się rozwijać na ten temat, jeżdżąc na różne tam szkolenia. Aha, Na przykład do Polski też jeździłem przez ostatnie 2 lata na szkolenia. Ktoś tam do nas może przyjeżdżać, do kliniki na przykład jakiś tam kowal z zagranicy, nie? I możesz sobie spokojnie przyjechać i przez tam 2-3 dni się z nim szkolić, nie? Na Aha. przykład. tutaj jeszcze pokażę, bo w tyle widzicie łódź podwodną, tutaj jest właśnie część w tym parku taka związana właśnie z samolotami, tak jak z tyłu. Tutaj łódź podwodna, też jakieś przygotowania widzimy do Dnia Zwycięstwa. Dzisiaj jest 5 maja. To jest muzeum ogólnie, wiesz? Aha. Tutaj można wejść do tej łódki, do tej łodzi podwodnej, tylko nie wiem od której do której to wszystko, wiesz, funkcjonuje. No okej, tak, to na pewno ciekawa rzecz. Ja zresztą w Murmańsku niedawno byłem na lodomomaczu. To takie też odcinki też mi się zdaje ciekawe. No ale dzisiaj na Twój temat. Jak Ty w ogóle funkcjonujesz, jak mieszkasz, czy Ci jest dobrze w Moskwie, tak na co dzień, od strony takiego codziennego życia? Jak się mieszka teraz, w tej obecnej Moskwie? Wiesz co, na przykład porównując życie między Moskwą a innymi miastami, na przykład tam, nie wiem, nawet jeżeli odjechać 200 km od Moskwy, no to czuje się już taka, wiesz, duża przepaść między tym, jak ludzie mieszkają w Moskwie i gdzie indziej, nie? Bo jest, jak to się mówi, jest Moskwa, jest państwo Moskwa, jest Rosja. Aha, no Nie, tak. To jest państwo w państwie, powiedzmy tak. Że się różni, tak? Poziom Tak jest. życia i... Tak jest, w Moskwie jest ok, a jak tam się żyje na przykład w drugich miastach, dużo mniejszych, ciężko mi powiedzieć, bo ja tam nigdy nie mieszkałem, jeździłem jako, nie wiem, powiedzmy tak, jako turysta, nie? Aha. Więc, No ale też w takim sensie nie wyobrażasz sobie, tak? Życia w innym mieście, ale tym bardziej pewnie tutaj pod względem Twojego fachu, tak? Więcej jest tak wokół jest, Moskwy, pewnie bo jest stajni. związane wszystko, wiesz, z tym miastem, ogólnie. Dużo osób mnie tutaj zna, że jest, wiesz, taki Kowal, Walenty i tak dalej. Ciężko byłoby na przykład, nie wiem, czy nam się przeprowadzić do drugiego miasta. Dużo czasu by zajęło to, żeby po prostu znaleźć tych klientów, żeby normalnie się czuć i mieszkać w innym mieście na przykład, nie? Mhm. To nie jest takie proste Aha. się przeprowadzić i spróbować tam na przykład życie, nie? No to teraz pewnie tak mi się wydaje, ale zadam to pytanie, czy nie masz już takich planów, żeby gdzieś indziej się przeprowadzić? W Rosji pewnie nie, ale nie wiem, za granicę? Czy Wiesz co, jakoś już tak- nigdy nie mów nigdy. Aha. Może kiedyś jeszcze spróbuję wrócić do Polski, nie wiem, ale ciekawe. na pewno nie mówię nie. Oczywiście, może kiedyś jeszcze raz tam, nie wiem, spróbuję wrócić do Polski, nie wiem, zobaczymy. Aha, no ciekawe to jest na pewno. Mega. Często tutaj w ogóle spacerujesz w tym parku, Wiesz w tych co, okolicach? czy często jakoś tutaj tak się nie- jeżdżę na rowerze. Ogólnie lubię jeździć rowerem tutaj po miejscowości, po tej dzielnicy. To jest dosyć ładny park, tutaj jest ten kanał. Aha, Nie, tam jest też dalej on, więc po prostu uwielbiam jakiś, wiesz, odpoczynek obok wody. Nie? aha, okej. Bo, nie, może dlatego, że jestem znakiem zodiaka, mam znaka zodiaka rybę. Aha, Nie, może dlatego, nie wiem. aha. A tak tutaj, tak, często spaceruję, jeżdżę rowerem, więc jakoś tak. A jak jeszcze w ogóle, jakie masz zainteresowania, jak spędzasz wolny czas? Wiesz co, ogólnie wcześniej grałem amatorsko oczywiście w piłkę nożną. Teraz też gram sobie w amatorskiej takiej lidze z kolegami, z kumplami. Oprócz tego no jeżdżę rowerem, jakieś tam, nie wiem, pójście do kina z dziewczyną, jakoś tak, nie? Czyli takie no, zwykłe, spokojne życie. No tak. Jak to... A powiedz mi jeszcze pod względem języka, bo no, u Ciebie bardzo trudno wyczuć w polskim cokolwiek innego, pewnie teraz bardzo rzadko mówisz po polsku, mi się tak wydaje. Tylko jeżeli, wiesz, zadzwonię do jakiegoś znajomego, czy na przykład tego gościa, z którym pracowałem w Polsce, albo do innych kowali znajomych z Polski, nie? To wtedy mogę sobie po polsku pogadać, nie? A tak oczywiście tutaj w Moskwie jakoś załapać się i z Ale kimkolwiek. nie masz tutaj znajomych Polaków. Nie, niestety nie. W jakiś taki sposób, jakoś się tak nie złożyło, tak? Czy też specjalnie nie szukałeś?
No. Jakoś nie szukałem, no specjalnie tego, wiesz. A interesujesz w ogóle się czymś, co się dzieje w Polsce? Nie wiem, piłka nożna w Polsce, jakieś wiadomości, nie wiem, czy tam polityka, czy tam społeczeństwo. Coś śledzisz sobie, Wiesz czytujesz? co, mam aplikację w telefonie, ten player, nie? I od czasu do czasu po prostu sobie oglądam polskie wiadomości na TVP, nie? Aha, okej. Wiadomości oglądam, jakiś tam może skrót meczu na przykład jakiegoś tam, nie wiem, finału Pucharu Polski w piłce nożnej, nie? A, ostatnio oglądałeś, tak? Skrót meczu oglądałem. Skrót, tak? No, Okej. takie rzeczy tak, czasem oglądam od czasu do czasu. Aha, czyli jakoś śledzisz, a jak, nie wiem, gra reprezentacja, to oglądasz, czy tam kibicujesz? Wiesz co, ciężko ogólnie w internecie znaleźć, gdzie to będzie ten Okej. kanał, Mhm. nie? Który będzie translować ten mecz. Ale też czasem oglądam. Skróty zawsze oglądam meczu, nie? Ale żeby tak całkowicie, to jeżeli tylko duże te mecze piłkarskie, to tam Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mhm. nie? To oglądam reprezentację. Aha, okej, ciekawe. No trochę już Cię przymaglowałem, ponad pół godziny minęło. To jeszcze sobie chwilę przespacerujemy się tutaj, bo ciekawa naprawdę okolica. Ja też przez jakiś czas tutaj nie byłem. Wiesz co, tam jest Tam jest fajny... Rічний Вокзал, da? Ryczny Wokzał z i tej tam strony. można dopłynąć, widzisz, tam ten mały statek. Aha, Za chyba 50 rubli można przepłynąć z tamtego końca do tamtego, na Aha. Ryczny Wokzał. okej. I on to chyba co pół godziny on sobie pływa, wiesz, tak? Taka atrakcja, ale też może ludzie tutaj po prostu się tak, no, transportu używają w ten No sposób. tak, też, te na przykład statki niektóre płyną, na przykład można sobie kupić wycieczkę do Sankt Petersburgu, do Kazani. Stąd? Tak, stąd. I A, okej. Niżny Nowgorod. Mhm. Tylko jest, no ceny są dosyć takie drogie, nie? No bo to bardziej jak taki już, taka wycieczka. Wycieczka, żeby- odpoczynek, nie? Tam chyba do Sankt Petersburgu się płynie około 7 dni, nie? A Ty w jakich miejscach w Rosji byłeś? Wiesz takich- co, byłem Krasnodar, byłem Rostow, No tak, bo tam byłem, mieszkałeś. byłem No. w Soczi, jeździłem na Formułę 1, na ten wyścig Formuły 1. Aha. Byłem w Sankt Petersburgu. Co jeszcze było z takich dużych miast? Byłem w Karelii, Republika Karelia. Mhm. No i chyba tyle, Mhm. jakoś tak. A i jeszcze właśnie miałem pytanie, czy teraz, jak długo zauważałeś u siebie jakąś taką, że inaczej mówisz po rosyjsku, czy to już w ogóle inaczej, to już zupełnie przeszło? Twój jakby taki polski trochę akcent? Wiesz- Czy jednak czasem jeszcze coś się zdarza, że ktoś... Wiesz co, Po tylu latach. czasem to bywa, że na przykład powiem jakieś słowo, na przykład to, że okno. Nie mówię okno, tylko okno. Nie? Do tej pory? Czasem okej. tak to bywa, nie? Na przykład mówię do swojej dziewczyny, zamknij okno. Ona, okno, nie, Aha, okej, i wiesz, i tak się czasem mylę. A jeżeli chodzi o akcent, no to tak może może po 4, może po 5 latach życia w Rosji ten akcent polski już, no powiedzmy tak, znikł. Tutaj sobie idziemy, teraz spacerujemy, rozmawiamy. Takie ciekawe miejsce. Tutaj zresztą jest plaża, tak? No niby Chyba nawet latem kiedyś tutaj widziałem, że się kąpią. Kąpią się, nie, ale tu jest bardzo brudna woda ogólnie, A, nie? okej. No ale jak... Ja bym nie ryzykował. No i takie ławeczki są zrobione kiedyś... No tutaj się często Kiedy- opalają ludzie, nie? Kiedyś jest takie słońce. Kiedyś nawet nie widziałem tego jakby. Dużo generalnie budowli. Tam będzie takie VIP osiedle okej. obok rzeki, obok tego kanału, nie? Tam będą bardzo drogie mieszkania. I w ogóle w różnych miejscach te jakieś budowy są, widziałem. I tam nawet, nie? Tak jest, tak No. jest. Jakieś osiedle, może jakieś biznes tam, biznes się będzie kręcił, nie wiem. I to jest ta aplikacja, tak? Tak, to jest ta aplikacja, gdzie oglądam sobie różne, na przykład wiadomości, fakty. Lubię tego gościa, Dawid Andres, ciężarówką przez Indię na przykład ostatnio oglądałem, nie? Mhm. Nazywam się Dawid Andres i jestem podróżnikiem wraz ze swoim bratem. Jako jedyni ludzie na świecie pokonaliśmy Amazonkę na rowerach. A jakieś seriale to oglądasz, czy może nie? Jakieś tam oglądam, na przykład wojny samochodowe, tutaj lubię oglądać i mam tutaj fakty, nie? Te wiadomości, które oglądam. Niedziela. I jedziemy, nie? Fakty.
Zaprasza Diana Rudnik. Proszę Dobry bardzo. wieczór. Na początek niekończąca się fala agresji wobec pracowników ochrony zdrowia. Już nie boją się o tym Ina. mówić, że boją się każdego dnia. Myślałem, że od razu iść coś do o Rosji pracy. będzie. Może gdzieś w środku będzie. Tak, tak. Gdzieś może tutaj. Nie wiem. No ale tak, w wiadomościach zawsze. No ciekawe, że śledzisz to, nie? No. Ministerstwem Zdrowia duże wyzwanie. My tutaj jeszcze z Walentynem chodzimy, spacerujemy, zaczął trochę padać deszcz. Będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki wielkie za rozmowę. Tobie też dziękuję, że przyjechałeś na ten wywiad, na tą dzielnicę do mnie. Dzięki Ci za to. Ja jestem pewien, że będę z Walentynem w kontakcie. Ciekaw jestem bardzo Waszych wrażeń. Piszcie w komentarzu, co myślicie na temat tego odcinka albo wątków tutaj poruszonych. Będę już się z Wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć. Na razie.